bardzo nisko. Witam Was bardzo serdecznie. Na początku znowu przypominam, zostawcie łapę do góry, subskrypcję, patronate dla chętnych, zostawcie komentarz, karmy algorytmy YouTube'a i co? I widzimy się znów w łowisku na Ambonie, na Nowej Ambonie, postawionej nie tak dawno. Ci, coś mają Instagrama, Facebooka, śledzą, no to widzieli, że stawialiśmy tutaj, chłopaki przyjechali, ambonę postawili wspólnie, tak? Krystian tutaj dużo jeszcze pomógł, więc mamy nową ambonę w miejscu, gdzie mamy spore szkody. No i postanowiłem tą ambonę tutaj postawić po to, żeby nam się wygodnie polowało i oczywiście kręciło filmy. Z czym dzisiaj polujemy? Kiedyś Wam mówiłem o tym wcześniej. Mówiłem Wam częściej, nie wcześniej, za każdym razem jak zaczynałem odcinek, dlatego, że wiele osób mnie o to pytało, żeby mówić, więc wróciły ponownie zapytania, żeby informować o godzinie, już Wam mówię, 15:15, mamy już nowy czas zimowy, więc na stary czas 16:15. R8 standardowo, słuchajcie, 308 osada karbonowa, size vary point, do tego lufa krótka, bo tu mam lufę 52 cm, to jest taki mój ulubiony teraz sztucer, więc z tym poluję w nocy na dziki. Ostatnio to polowaliśmy z Mariuszem, to widzieliście, i z tym poluję na sarny, na jeleniołanie. Natomiast jak gdzieś tam się wybierzemy na byki, na las typowo, w góry pójdziemy, no to wrócimy do 9. Teraz polujemy 308. A czemu karbon? Bo jest mega lekki. Różnica między osadą karbonową a osadą zwykłą w Success w Blazerze, u mnie to ważyłem osobiście, słuchajcie, 70 deko różnicy. Także dobra, to już mamy temat załatwiony. I tak sobie siedzę, bo ostatnie odcinki, które zostały przez Was odebrane bardzo pozytywnie, dziękuję Wam za to, bardzo Wam dziękuję, słuchajcie, za multum komentarzy, pod filmami jest 350, 400, 500 komentarzy, cieszy mnie to, że oglądacie to uważnie, od dechy do dechy, jak to się mówi. No i te moje przemyślenia gdzieś tam, niektórzy się z nimi zgadzają, niektórzy się w jakiejś części zgadzają, niektórzy się nie zgadzają, każdy ma do tego prawo, mamy wolny kraj. Także każdy może robić co chce i mam parę takich tematów, których Wam chcę tutaj jeszcze przekazać. Taki trochę pogadany odcinek, ale mam nadzieję, że nam tu święty Hubert dzisiaj coś wystawi. Może jakąś łanię, może jakieś ciele, może kozy, to mi się nie chce strzelać. Powiem Wam, no zobaczymy, może jakieś dziki tu wyjdą, bo my mamy tutaj świeży zasiew, zresztą za mną widać, tu jest posiana pszenica świeżo i jest popisane to pole, jak dochodziłem, więc mam nadzieję, że może nam tu święty Hubert coś pokaże. No nic, siądziemy tutaj, siedzimy sobie w fajnym miejscu, muszę Wam pokazać, poczekajcie, tylko sobie to zrobimy tak, o. Tutaj zjedziemy trochę w dół, ok, to damy tak, teraz, tak, żeby dokręcił, nie w tą stronę, coś mi tutaj się nie chce, statyw mi się psuje, kurczę, teraz zobaczcie, nie to tam mamy ścianę lasu, tutaj mamy, przed nami jest cały czas las i taka skarpa. Tutaj strzeliśmy tego byka, słuchajcie, to była gryka, więc tu mamy to miejsce i też postanowiłem postawić tutaj ambonę. No i tutaj tak widać. Dobra, ustawię tę kamerę, no i sobie pogadamy za chwilę. Tylko muszę tu podokręcać, bo coś mi się tutaj zacięło, słuchajcie, w tym statywie. Będzie trzeba inwestycję przeprowadzić kolejną w nowy statyw. Już mi się kończy ten statyw. No i sobie porozmawiamy. Chwilę, że tak powiem, będziemy mieli, no właśnie się kamera przekręca i widzicie, chcę z Wami tutaj ustawić to, a ona się dalej tutaj nie chce tak zrobić, jak ma być. Dobra, pogadamy sobie. Mam takie dwa tematy, które wywołane lawiną wiadomości od Was, wiadomości na maila, głównie na maila, od widzów, którzy oglądają, którzy śledzą Facebooka, i to są też poniekąd Wasze pomysły, ale jakie pomysły, to zaraz do tego wrócimy. Ja sobie załaduję broń, słuchajcie, spróbuję ten statyw ustawić, żeby mi ta kamera nie fiknęła do tyłu, bo ona się cały czas sama głowica chyba przestała trzymać. No i zaraz tutaj do Was wrócę i sobie chwilę przeprowadzimy taki dialog mój z Wami. I jestem ciekawy Waszej opinii, więc czekam na wiadomości pod filmem.
Chyba mi się udało zblokować tą kamerę, więc się nie powinno przechylać. Na początek, słuchajcie, dostałem sprzęt do testów prosto z Chin. Muszę się to pokażę, żeby to wyostrzyło. Dokładnie. Produkt od firmy Higmicro, Gryfon GQ35L. To jest połączenie, słuchajcie, termowizora i noktowizora w jednym. Dzisiaj wziąłem to pierwszy raz do łowiska, mimo że już tu leży tydzień czasu u mnie, naprawdę nie wiem kiedy. I zaczynam robić taki teścik mały tego sprzętu, zobaczymy jak to wyjdzie. Natomiast ja jestem mega przeciwnikiem robienia takiego testu, że gdzieś tam ktoś odchodzi i nagrywacie kolegę, bo to jest bez sensu. Ja Wam spróbuję nagrać taki odcinek, zrobić z tego hika taki cały, kompletny, ze zwierzę w głowie. Powiem Wam tak, można to zrobić oczywiście na sarnach, można to zrobić na dzikach, na jeleniach. Na pewno taki test jest dużo trudniej przeprowadzić niż test w dwie osoby, dlatego że tutaj no ta zwierzyna Wam nie nagracie jej pojęcia jeszcze raz, tak? Ale jeżeli znacie miejsce, gdzie wychodzi na przykład sporo saren, jakiś rzepak, jakaś koniczyna, jakaś łąka, gdzie mogą wyjść dziki, mogą wyjść jelenie, siadacie na ambonie na spokojnie, możecie to połączyć oczywiście z polowaniem i przetestować. I tak właśnie to zrobimy. Na pewno pokażę Wam, co jest w pudełku, bo w pudełku już Wam mogę powiedzieć dzisiaj na początku taki zrobimy wstęp do tego całego materiału, który nagramy niebawem. Będzie test, cały test chcę nagrać po prostu w formie jednego odcinka, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Natomiast w pudełku była fajna ładowarka. Baterie to są te 18, pamiętam, słuchajcie, 18-250, takie długie, takie grube, duże paluszki, ale to Wam pokażę wszystko. No instrukcja i tak dalej, i tak dalej. Zacząłem się tym bawić w domu, wygląda to na razie nieźle, jeżeli chodzi o termowizor, natomiast głównie mnie interesuje połączenie termo i nokto w jednym, ale to sobie porozmawiamy przy następnej okazji, a dzisiaj jak coś nam tu już wyjdzie, to oczywiście ponagrywam i będę miał ujęcie do następnego filmu. Do następnego, czy do jeszcze następnego. Zobaczymy, jak będę miał czas. No a teraz do rzeczy. Jak wiecie dobrze, nagrałem odcinek z prośbą o pomoc dla Mikołaja. Nagrałem go wcześniej. I tak sobie myślę, że my... Czekajcie, tą notatkę sobie ściągnę, bo jest za ciężko. Że my, jako taka duża społeczność myśliwska, no jest nas prawie 130 000. Do tego mamy znajomych, mamy rodziny, mamy jakieś tam zakłady pracy, mamy firmy, w których pracujemy lub jesteśmy właścicielami tych firm. No jest to naprawdę sztab ludzi. I za każdym razem, jak trafia na kogoś z naszych, że tak powiem, czy to na Anię Ludzką, której się spaliło mieszkanie, czy teraz na Mikołaja, na dziecko, któremu trzeba pomóc. Wcześniej był jeszcze jeden kolega, nie pamiętam imienia, słuchajcie, który też zachorował na taką chorobę ciężką. Z reguły to są nowotwory. No to robi się oddolne zbiórki. Super. Zarząd Główny się tam dołącza, ogólnie Polski Związek Łowiecki również przez Zarząd Główny dołącza się do tych akcji, ale chyba jest inne rozwiązanie, które ja widzę i to zauważyli już wcześniej moi widzowie, osoby, które do mnie piszą i ja też już o tym myślałem kiedyś wcześniej. Słuchajcie, jeżeli jest nas 130 000 i zrobilibyśmy raz w roku od każdego myśliwego, byłaby pobierana, nie wiem jak to nazwać, to najprościej powiedzieć opłata, tak? Ale powiedzmy składka, bo lepiej to brzmi, w wysokości, nie wiem, 10 zł rocznie, 12 zł rocznie. Nie wiem, może to być 15 zł. Przy dzisiejszej inflacji, przy dzisiejszych cenach, to wartość 10 zł, to sami sobie odpowiedzcie, jaka to jest wartość. Dzisiaj za 10 zł się nie kupi praktycznie nic, kompletnie, nawet 2 litrów paliwa nie kupić. Jakbyśmy rocznie, każdy z nas myśliwych, obligatoryjnie, zostałby stworzony taki fundusz przy Polskim Związku Łowieckim dla członków Polskiego Związku oraz dla ich rodzin najbliższych, by trzeba było jakoś tam usankcjonować przepisami. Ja się na tym nie znam, od tego są mądrzejsi i stworzyć coś takiego, żebyśmy wszyscy, my myśliwi, rocznie odprowadzili, powiedzmy, żeby się tam dobrze liczyło, niech będzie to 20 zł rocznie. 20 zł rocznie. Jak sobie to przeliczymy na dni, no to chodzą groszowe sprawy dziennie. Nie wiem, 2-3 grosze trzeba by to przeliczyć. Ktoś tam mądry z matematyki niech to policzy, ale to są absolutnie żadne pieniądze. Ale tutaj chodzi o to, że w sile kupa, tak,
jest nas na tyle dużo, że w momencie, kiedy by powstał taki fundusz, myślę, że z tego funduszu mogliby uzyskać wsparcie właśnie takie osoby jak Mikołaj, jak Ania Rudzka, jak no wiele osób, tak, mamy naprawdę ogrom ludzi, którzy potrzebują tej pomocy. I my, mając takie narzędzie, nie narzędzie, my będąc w tak dużej grupie, stworzylibyśmy sobie taki program po prostu pomocy dla nas samych, no to ja myślę, że tutaj nie byłoby problemu, żeby większość myśliwych powiedziała tak, zgadzam się, bo pamiętajcie, że dzisiaj on, a jutro ja. Więc nie wiem, myślę, że to jest temat, ja nie wiem jak to w ogóle, czy to musi Naczelna Rada przyklepać, czy to można, no chyba tak, to musi być na jakimś posiedzeniu najbliższej Naczelnej Rady, jeżeli by się zebrali i postawili taki wniosek, no uważam, że raczej wszyscy będą na tak. Mamy składkę na przyszły rok przed nami, zróbmy coś takiego. Druga sprawa, można byłoby stworzyć jeszcze drugi fundusz, może już nie aż za 20 zł, ale stwórzmy taki fundusz za 10 zł na przykład do ochrony praw myśliwych. My jesteśmy najeżdżani przez wszelkiego rodzaju organizacje to są inaczej wam powiem, żadne organizacje, przez lewaków, przez lewactwo absolutne, przez ludzi, którzy myślą, że mają pojęcie, a tak naprawdę to oni nie mają pojęcia o niczym, totalnie. I jeżeli by stworzyć taki fundusz, że w tym momencie, kiedy zostajemy napadani w internecie, głównie w internecie, no to my nie mamy się jak bronić. Słuchajcie, jest Instytut Analiz Środowiskowych, który prowadzi Kuba Piasecki z Miłoszem Marszalem. To chłopaki robią mega robotę dobrą, super. No ale niestety oni też zakładali zrzutkę czy Patronite'a, no bo też nie są w stanie tego robić sami. Ale jeżeli jest nas tylu myśliwych, no to nie jest chyba problem, żebyśmy każdy z nas dołożył cegiełkę. Mielibyśmy z tego określony budżet i w tym momencie to my możemy bronić się aktywnie, tak? To my możemy wynajmować prawników, to my możemy pozywać, jeżeli są takie nieprawdziwe informacje, które były powielane w wielu mediach, tak? Czy to była nasza gazeta wybiórcza, czy to były niektóre stacje telewizyjne, no to w tym momencie, słuchajcie, żeby do każdej działalności, czy to będzie koło wiejskie, czy to będzie firma, czy to będzie koło gospodyń wiejskich, nieważne co, żeby się bawić, żeby to funkcjonowało, to trzeba mieć po prostu pieniądze. Natomiast my kosztem bardzo niewielkim, nikłym kosztem możemy sobie ogarnąć to sami, bez żadnego problemu. Więc moje zdanie jest takie, że powinniśmy w tą stronę pójść, tak, żeby na przyszłego roku, skoro nasz związek nie jest do końca taki zły. Ja nie uważam, że ten związek jest jakiś taki bardzo zły. On wymaga reform, wymaga przebudowy, wymaga wielu może wielu nie, ale wymaga takiej przebudowy, tak? Pewne rzeczy muszą zostać zmienione. No i myślę, że takie inicjatywy są naprawdę inicjatywami dobrymi. Najgorsze w tym wszystkim, w tym całym związku, moi drodzy, jest to, że te inicjatywy oddolne, te takie naprawdę na samym dole odnoszą największy sukces. To są inicjatywy, które nie potrzebują mega środków, to jest nasza determinacja, to jest nasza chęć pracy, naszych takich normalnych, myśliwych, zwykłych. I to może my musimy sobie uświadomić jedną rzecz, za 2 lata, maksymalnie za 3, ale to jest takie maksimum, ja uważam, że nawet szybciej, wszystko będzie przeniesione do internetu i do social media. Będzie to wszystko na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie, na Twitterze i no wszystko, totalnie wszystko, nie tylko związane z słowiectwem. Cała reklama się przeniesie do internetu. Ludzie żyją teraz cudzym życiem, nie żyją swoim, bo ich interesuje, co się dzieje u kogoś. Wszyscy siedzą na Facebooku, wszyscy siedzą na Instagramie, niektórzy ludzie tego nie rozumieją i ja im się nie dziwię, nie chcą, nie muszą. Ale taka jest kolej rzeczy, inaczej nie będzie. I tak to będzie wyglądało, słuchajcie, przez najbliższe 2-3 lata. Wszystko to będą zmiany. Zmiany pójdą, moim zdaniem, na złe, jeżeli chodzi o społeczeństwo. Wszystko idzie w stronę internetu i my, jako Polski Związek, powinniśmy być w tym internecie obecni bardzo mocno. Niekoniecznie oddolnie. To my musimy budować ten PR dobry, ale to powinniśmy robić my myśliwi oddolnie, ale to powinno być zarządzane i kreowane odgórnie.
nie przez ludzi z PZD. Absolutnie. Od tego są firmy poważne, firmy, które będą budowały PR, im trzeba zapłacić. I myślę, że taki fundusz, który powstał odnośnie budowania tego naszego wizerunku, budowania tej dobrej strony łowiectwa, ochrony prawnej, nie wiem nawet nie wiem jak to nazwać, słuchajcie, no ale tam naprawdę są mądrzejsi w Warszawie, niech myślą i zrobić to w ten sposób, myślę, że to by przyniosło efekt. Ten efekt nie będzie widoczny przez najbliższe 3-4 miesiące, ale ten efekt będzie widoczny przez najbliższe 2-3 lata. To będzie widoczny, naprawdę uważam, że będzie poprawa i to znaczna, ale jeszcze raz Wam powtórzę, robi to firma zewnętrzna, nie robią tego ludzie z PZD-u, nie robią to tak zwani swoi. To musi być totalnie firma absolutnie zewnętrzna i niekoniecznie z Polski. Więc tyle tych moich przemyśleń. Pamiętajcie o Mikołaju, zaraz coś wymyślę, siedzę tutaj na tej ambonie i coś tu wymyślę zaraz. Zrobimy jakąś licytację, zrobimy aukcję, na pewno to będzie na Facebooku, a co, to jeszcze nie wiem, naprawdę. No, najlepiej to byłoby zrobić polowanie, żebyście przyjechali do mnie, żebyśmy wspólnie razem zapolowali. To coś wymyślę, ale musicie mi dać jeszcze chwilę. Przemyślę, czy to będzie polowanie zbiorowe, czy polowanie indywidualne, czy pójdziemy na jeleniowanie, czy może coś wymyślę, coś takiego, żeby chcę coś od siebie dać, po prostu, żeby chłopakowi pomóc, tak? Mówię, ja to już Wam powiedziałem w ostatnim odcinku, ja po prostu to przekładam na swoje dzieciaki i ja nie wiem, co ja bym wtedy zrobił, naprawdę. Nie jestem w stanie Wam powiedzieć tutaj dzisiaj do kamery, no bo nawet nie chcę myśleć. Więc posiedzę chwilę, może sobie zapalę i wymyślę coś. I zaraz się dowiecie, co Sudecka Ostoja, ja, Mariusz, Michał, moje dzieciaki, co możemy dać od siebie, żebyście mogli wylicytować, pomóc, no i przy okazji skorzystać z czegoś, tak? Także najważniejsze jest to dziecko, a każdy, widzę, daje coś od siebie, każdy chce pomóc, wszyscy my myśliwi, tacy drobni myśliwi, drobne takie jednostki, chcemy po prostu pomóc dziecku, ale uważam, że jakby był ten fundusz, jeszcze raz do tego wrócę, no to wtedy temat się zamyka. Jest potrzebne, nie wiem, 100 000, 200, 300, 700, nieważne. Słuchajcie, jak to przejdziecie przez ilość członków i przez cały ten fundusz, nie ma z tym problemu. Natomiast mówię, na razie musimy działać sami i zaraz coś przedymię sprawę i zaraz do Was wracam. Może w międzyczasie coś nam tu wyjdzie, bo jeszcze trochę wieje wiatr, ale już słuchajcie, to jest 4. dzień z rzędu, gdzie ten wiatr ustał. Już tak mocno nie wieje, ale 2-3 dni to tutaj dmuchało tak niewyobrażalnie, że to się w głowie nie mieści. A teraz zaczyna dmuchać, ale jeszcze jest ok. Jeszcze da się wysiedzieć. A więc tak, wymyśliłem. Wystawię na Facebooku, tam będziecie mieli link do licytacji. I wystawię na Facebooku udział w zbiorówce u mnie. Ale żeby mogły wziąć więcej niż jedna osoba, więc 2 osoby, które wylicytują najwyższą kwotę, będą mogły wziąć udział w polowaniu zbiorowym. I teraz tak, polowanie zbiorowe będzie albo 6 stycznia, albo 9. Będą 2 daty do wyboru, ale wszystko będzie w opisie. I oczywiście pod filmem będzie link do strony na Facebooku, gdzie będziecie mogli licytować. Ci, co Facebooka nie mają, to będą musieli kogoś poprosić, kto tego Facebooka ma, żeby im... Ci, co Facebooka nie mają, to będą musieli kogoś poprosić, żeby im tą licytację ewentualnie wygrał, jeżeli będą zainteresowani tym polowaniem. Także tak pokrótce. Myślę, że nagroda fajna. Ja chętnie zaproszę, weźmiecie udział w polowaniu w górach. Mamy zaplanowane polowanie 6 stycznia, 9. Oczywiście pod warunkiem obostrzeń covidowych. Jeżeli te obostrzenia będą, to nie jest zależne od nas. No to w tym momencie polowanie nie przejdzie na przyszły sezon. Ale najważniejsza jest pomoc dla Mikołaja, więc zapraszam do licytacji. Z mojej strony mogę Wam zagwarantować fajne łowisko. Zobaczymy, co będzie jeszcze. Dziki, jelenie, drapieżniki, to wszystko zależy od Świętego Huberta. Jest to polowanie na zwierzynę grubą. Naprawdę fajny teren. Fajnym, aczkolwiek ciężkim.
Także zapraszam do pomocy, nie na polowanie. Absolutnie nie zapraszam Was na polowanie, zapraszam Was do pomocy dla Mikołaja. Także siedzę sobie na tej ambonie, słuchajcie, nic nie wyszło, kompletnie nic. Bawię się tym mikrofonem. Coś tam sobie włączam, ustawiam, popatrzę jak to tam działa. Bo wszystko nadal wiesz, kilka trybów wyświetlania, koloru, ma kto i tak sobie działam z tym. Natomiast jak to będzie wyglądać, to musi być jeszcze noc, musi być ciemno, musi być zwierzyna, a na razie nie mam na co patrzeć. Więc jakoś tak siedzę z tyłu za nami pole uprawne i tak liczę, że gdzieś tam coś tam będzie z tego lasu wychodzić na ten pole. Chociaż może jeleń, ale już godzina 16:06, więc na razie nie ma nic. Poczekamy, zobaczymy. Mamy pierwszego zwierza. Wprawdzie sarna, ale zawsze zwierz. Ok, ci opuszczę sobie trochę na dół. Już mi się ten statyw wykręcimy. Stawimy tak, jak ma być. Proszę. Pierwsza kuska, która sobie tam, kuska czy rogacz, nawet nie patrzyłem przez lornetkę, zobaczyłem ją na skraju traw, że wychodzi, widzę, że to będzie koza, bo z tyłu się koźle pokazało i sobie będzie wychodziła pewnie żerować. Poczekamy, zobaczymy. Bardziej czekamy na jelenie. Pora jeszcze dobra, słuchajcie. W miarę widno. Do tej sarny jest tam, nie wiem, 140, może 160 metrów. No co tu powiem dokładnie, bo przecież możemy zmierzyć. O, 180. Myślałem, że jest trochę bliżej. Ale nic, sarna nas tak, średnio nas interesuje. Na sarny się wybierzemy, popolujemy sobie na sarny kiedyś w dzień. Pójdziemy pochodzić po polach, gdzieś po remizach śródpolnych i zrobimy z Michałem wspólnie taki odcinek polowania na sarny. Widzicie, ten zoom zmniejszy. A my jeszcze poczekamy tutaj dzisiaj. Może grubszy zwierz tu wyjdzie. Miałem nie strzelać do sarny, ale coś Wam pokażę. Zobaczcie tą drugą sztukę. Jak to się wyostrzy, jak ona idzie. Się upewnimy, czy to nie rogacz czasem, ale chcę, żebyście zobaczyli, bo jest mocno kulawa. Teraz patrzę przez lornetkę, w ogóle odpuściłem te sarny, nie patrzyłem się w ogóle na nie, ale teraz patrzę przez lornetkę i widzę, że ta druga sztuka jest mocno, przednia lewa cewka okulawiona. Nie wiem czemu, co się stało, ale zobaczcie, jak się, ta z tyłu co stoi. Teraz za bardzo się nie chcę ruszyć. Sobie popatrzę, co to jest, czy to nie jest czasami rogacz. Ona dwie przednie cewki ma uszkodzone i rogacz to nie jest. Wyjścia nie ma. Jest fartuszek, wszystko jest.
Nie wiem, czy mi się to nagrało, bo mi się zaś tak kamera przesunęła. Ajajajajaj. Miałem do sarny nie strzelać. Jak zobaczyłem tą kozę okulawioną, postanowiłem, że no słuchajcie, no po to jesteśmy też myśliwymi, po to polujemy, żeby takie sztuki z łowiska eliminować. Nie wiem, co tej sarnie się stało, nie mam zielonego pojęcia, ale 2 cewki przednie miała uszkodzone. Nie wiem, czy się to nawet nagrało, bo ta kamera mi się zaczęła, słuchajcie, chyba znowu ten statyw puścił, no ale koza leży w ogniu. Strzelałem na dystans 180 metrów, sobie zmierzyłem. No nic, podejdziemy, jeszcze posiedzimy chwilę, bo jeszcze mamy czas. Ja z reguły, bo wśród myśliwych panuje takie przekonanie, że jakby strzelisz do sarny, strzelisz do lisa, to już dziki nie wyjdą, jelenie nie wyjdą. Nieprawda, tak to nie działa. Ja wielokrotnie miałem takie sytuacje, że strzelałem i za chwilę wychodził drugi zwierz. Więc nic, poczekamy chwilę, no i zobaczymy. Podejdziemy sobie później do tej sarny i zobaczymy, co było powodem uszkodzenia. No i tyle. Czy on ma jakiś wypadek komunikacyjny, czy no, ciężko mi powiedzieć, tak, ale ewidentnie sztuka, którą należało z łowiska usunąć. Ja tutaj byłem kilkanaście razy, moi drodzy. Ja tu lubię polować, bardzo lubię. Byłem tu kilkanaście razy i ja tej sarny nie widziałem. W ogóle nie widziałem, żeby była ta sarna gdzieś, żeby wychodziła okulawiona czy coś. Nie było takiej możliwości. No dobra, poczekamy, zobaczymy. Może coś nam tu jeszcze wyjdzie. Nasze polowanie dobiegło końca, więc udało się upolować tą sarnę. Schodzę z ampony, idę do samochodu, podjedziemy pod sarnę, zapalimy sobie światła. Weźmiemy latarkę oczywiście, no i zobaczymy, dlaczego ta koza była tak mocno okulawiona. Jestem bardzo tego ciekawy. A teraz bierzemy się, pakuję mandżur i widzimy się przy sarnie. Muszę wam coś powiedzieć jeszcze, bo jelenie mi przyszły. Ale ja liczyłem, że one wyjdą z lasu. I gdzieś tak się odwracam do tyłu, rzadko, bo rzadko spoglądam za mną. Musicie wiedzieć, że z tyłu jest szczere pole, tam nic więcej nie ma. Się odwracam, patrzę, 3 jelenie idą, ale były daleko, bo na 200 metrów, biegłania i ciele. Więc u ciele można było strzelić, tak, ale to było za daleko, ale nie przypuszczałem. W ogóle byłem skupiony bardziej tu przed sobą niż za sobą. One gdzieś przyszły od strony, nie wiem, pól, od sąsiadów gdzieś tam, chociaż do granicy tu kawał drogi, ale gdzieś tam z tej strony, może gdzieś w jakiejś remizie śródpolnej sobie leżały w jakichś tarninach, nie mam zielonego pojęcia, ale przyszły z tamtej strony. No niestety. Także nic nam tutaj się więcej nie pokazało, chociaż można byłoby spokojnie posiedzieć. Słuchajcie, jeszcze widać świetnie, ale się nagrywać już nie da. Ze starą kamerą z Soniakiem. Canona ma Michał, więc z tym laserem nowym. No więc lipa. Dobra, powoli się pakuje. Jeszcze sobie termo tylko sprawdzę, czy nic nie ma. Tym hikiem nowym. I tyle. I będziemy się widzieć przy upolowanej sarnie. Jesteśmy przy naszej sarnie. Damy ostatni kęs i pieczęć. Dzisiaj jestem sam, więc ja już widzę przyczynę. Pieczęć, ostatni kęs. Z tej strony ładnie. O, mamy pieczęć, ostatni kęs. Zobaczcie, cała cewka jest złamana. Tutaj widać zgrubienie i to jest złamanie. Tutaj no widać, jakie to jest mocno zgrubione. Ona w ogóle tu nie funkcjonuje. To jest świeże złamanie, ale to mi wygląda bardziej, nie jest postrzał. Albo gdzieś przeskakiwała i złamała, albo jest to postrzał, nie postrzał, tylko po wypadku komunikacyjnym. Koza, z ciekawości zobaczymy, to jest stara koza. Jejku, popatrzcie na zęby. To jest naprawdę wiekowa koza. Już siekacze mocno zjechane. Nie jest to młoda koza. Wiecie, obrócę sobie to tak. Także nasze polowanie dobiega końca. Udało się z łowiska wyeliminować osobnika ewidentnie selekcyjnego. No i o to w tym wszystkim chodzi. Słuchajcie, tak? Miałem do sarny nie strzelać. Wyszła koza kulawa. Podjąłem decyzję. Odstrzeliłem. Zwierzę się już nie męczy.
do zobaczenia i dasz bór w następnym odcinku.